Witajcie. Do realizacji wielu projektów, w których użyć musicie taśm samoprzylepnych, konieczne jest ich specyficzne dostosowanie. W dzisiejszym odcinku Akademii Horusa pokażemy Wam, co nasza firma może zrobić dla Was w tym zakresie. Zapraszam. Znajdujemy się dzisiaj w naszej hali produkcyjnej, gdzie dysponujemy dość pokaźnym parkiem maszynowym. Chciałbym, abyśmy dzisiaj omówili sobie jedną z takich maszyn, jakim jest roter. Na samym wstępie opowiedz proszę kilka zdań na temat tego, do czego w ogóle ta maszyna służy. Tak, jest to urządzenie dosyć pokaźne, wielofunkcyjne, z licznymi wałkami. Jego podstawowe zadanie to jest obróbka taśm samoprzylepnych, converting taśm samoprzylepnych, jak i materiałów bezklejowych. Już kilka lat pracujemy na tej maszynie, dzięki temu już nabraliśmy dosyć sporego doświadczenia w obróbce i w konwertingu taśm. W sposób też bardzo powtarzalny i precyzyjny. Możemy tutaj wykonywać wiele procesów na tej maszynie, co też przekłada się na jakość produkcji bezpośrednio u naszych klientów. Wspomniałeś o tym, że możemy te procesy przeprowadzać zarówno na taśmach samoprzylepnych, jak i materiałach bezklejowych. Mógłbyś opowiedzieć, jakie to na przykład materiały mogą być? Oczywiście. Przede wszystkim są to materiały przylepne, samoprzylepne, taśmy. Jest to w większości materiał, który obrabiamy. Natomiast jeśli chodzi o materiały bezklejowe czy klejowe, ale inne od taśm, to są różnego rodzaju tworzywa sztuczne. Poliolefina, poliestry, polipropyleny, poliuretany. Mogą być to również materiały włókniste, typu sorbenty, folie graficzne, grafitowe. Ogranicza nas to w zasadzie tylko i wyłącznie wyobraźnia i momentami też grubość tych taśm i materiałów. Wiemy zatem, na jakich materiałach możemy pracować. Przejdźmy zatem do omówienia już konkretnych czynności i procesów, które możemy przeprowadzić na naszym roterze. Pierwszy z takich procesów to? Laminowanie. Proces laminowania występuje, gdy mamy do czynienia z obróbką i z konwertingiem materiałów bezklejowych. I w tym procesie musimy nawinąć materiał i nałożyć na niego też zalaminować klej, czy to w postaci taśmy dwustronnej, czy błony klejowej. Laminowanie też występuje jako obróbka wstępna wielu innych procesów, które możemy na roterze wykonać. I na przykład z takim procesem mamy do czynienia podczas nacinania taśmy. Tutaj mamy przykład taśmy VHB i piankowej, nawiniętej na rolce, przewiniętej, a podczas tego procesu przewijania ona była nacinana i efekt jest taki, że uzyskujemy gotowe odcinki ponacinane, już gotowe. O określonej długości zamówione przez klienta. A powiedz, jeżeli możemy nacinać taśmę, to czy możemy ją też rozciąć wzdłuż? Tak, jest taka możliwość. Mam tu też przykład takiej folii. To jest taśma jednostronnie klejąca. Proces ten pokrótce wygląda tak, że nacinamy rolkę o szerokości maksymalnie tam do 260 mm i podczas procesu przewijania ona jest rozcinana dzięki małym nożom rotacyjnym na mniejsze szerokości. Jak wąską tasiemkę jesteśmy w stanie przygotować? Jest to około 1-2 mm, ale to też w zależności od rodzaju materiału oczywiście. Wspomniałeś o przewijaniu, to kolejny proces. Tak. Przewijanie. O przewijaniu kiedyś wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Te rolki o dużych nawojach, o długości 33 czy nawet 66 metrów bieżących, jesteśmy w stanie przewinąć na krótkie nawoje. Dobrze, czy to już wszystkie procesy, czy jeszcze jest coś, co możemy zrobić na maszynie? Chciałbym też opowiedzieć o procesie arkuszowania. Tutaj mamy przykład taśmy błony klejowej, która została zarkuszowana. Proces ten polega na tym, że również rolkę przewijamy i podczas tego procesu jest nacinana taśma wraz z linerem, czyli z tym podkładem i dzięki temu uzyskujemy równe arkusze, które klient zamówił według swoich potrzeb. Proces ten nazywamy decuttingiem.
A widzę, że masz tutaj jeszcze takie różne wzory, kółeczka. Rozumiem, że też takie coś możemy przygotować. Tak, troszkę inaczej to przebiega na maszynie. Trzeba ją odpowiednio dostosować, przyzbroić przy pomocy wałka magnetycznego i wykrojnika, ale dzięki temu możemy uzyskiwać różne kształty, czy to kółka, kwadraty, trójkąty, prostokąty, ale też nietypowe jak sobie elementy. jakiegoś misia wymyślę, to też wytniemy i Jest też taka będziemy mieli możliwość. kształt misia. Super. Jak najbardziej. Czy jest jeszcze jakiś element, o którym moglibyśmy wspomnieć? Ostatnim z takich procesów, które chciałbym omówić, jest etap fingerliftu, proces fingerliftu. Dzięki temu klient otrzymuje rolkę taśmy, czy to błony nawiniętej na rolkę, przewiniętą, ponacinaną na gotowe odcinki i na pewnej szerokości, na małej szerokości taśmy nie ma kleju, dzięki temu może łatwo sobie odkleić dany element taśmy, co znacznie ułatwia aplikację. Opowiedziałeś, Paweł, o podstawowych procesach, jakie możemy przeprowadzić na naszym roterze. Chciałbym, abyś w podsumowaniu pokazał jeszcze główne korzyści, jakie płyną bezpośrednio dla klienta ze stosowania właśnie skonwertowanych taśm, samoprzylepnych, jak i nieklejących. Oczywiście. Główną taką kluczową zaletą obróbki taśm i używania tego przez klienta jest łatwość jej aplikacji. Klient, otrzymując taką rolkę ponacinaną, zdecydowanie łatwiej mu jest ją używać niż pełnego nawoju taśmy. W takim przypadku klient musi odmierzyć tą taśmę, pociąć jeszcze ją nożykiem czy nożyczkami, odmierzyć i dopiero zaaplikować. Znacznie to utrudnia pracę. No, znaczna też oszczędność czasu przy tym trzeba odnotować. Prawda? Tak, czasu i ergonomię pracy jest tutaj to rzeczywiście kluczowe. Kolejnym taką zaletą konwertowania taśm jest kontrola jej zużycia. Podczas planowania produkcji ważna jest jej optymalizacja. Klient, zamawiając taśmę po nacinaniu, w 100% wykorzysta wszystkie te odcinki danej taśmy, natomiast w przypadku pełnych nawojów nie jest w stanie tego tak do końca zaplanować. Ostatnią rzeczą, którą możemy potwierdzić jako zaletę konwertowania taśm, jest łatwość jej przechowywania. Znacznie łatwiej przechowywać krótkie nawoje taśm niż pełne nawoje. Użytkownik, który otrzymuje krótki nawój, jest też w stanie kontrolować jej zużycie. Jeżeli macie jakieś potrzeby dostosowania materiałów do własnych aplikacji, koniecznie dajcie nam znać. Napiszcie komentarz pod filmem, bądź skontaktujcie się z naszymi doradcami technicznymi. Na koniec zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału na YouTube, polubienia nas na Facebooku, no i oglądania kolejnych odcinków Akademii Horusa. Cześć!